INGW ostrzega przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, marznącym deszczem i gołoledzią, ale również informuje o powiewie ciepłego wiatru z Japonii. A my, jak Mariusz Max Kolonko, prosto ze Szczecina, prezentujemy Wam jako pierwsi w Polsce Yamaha WR 125. Iha! Nie ma, że zima, nie ma, że zimno, jeździć trzeba, a jak się ma taki sprzęt, to można w każdych warunkach. Słuchajcie, przed Wami nowość Yamaha WR 125. Długo czekaliśmy na taki wszędobylski motocykl tej pojemności. Przez chwilę oczywiście był na rynku. Była Yamaha WR w wersji R, była Yamaha WR w wersji Supermoto. Natomiast w 2016 roku gdzieś tam kwestie norm emisji spalin, czy może opłacalności produkowania takiego pojazdu spadły, więc ten pojazd wyleciał z oferty. Natomiast zauważamy, że na pewno taki pojazd jest potrzebny, bo wielu z Was potrzebuje takiego motocykla poza miasto, potrzebuje takiego motocykla, żeby wyskoczyć sobie na grzyby, na ryby, jako taki dual motocykl, który sprawdzi się w każdych warunkach dla użytkowników początkujących, dla użytkowników, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii a chcieliby takim motocyklem sobie na prawko B pojeździć. I proszę bardzo, w 2025 roku na targach EICMA Yamaha reaktywuje WR-kę i oto mamy 2026 rok, pod salonem Moto46 stoi WR 125 gotowa do kupienia i do testowania. Więc przyjrzyjmy się tej konstrukcji. Tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo czemu się mocno przyglądać, ponieważ jak to Yamaha ma bardzo porządny, dobry, sprawdzony motocykl, oczywiście bazując na pewnych komponentach, które już na rynku istnieją. Silnik od MT-125, R125 czy XSR-125, więc sprawdzona konstrukcja jednocylindrowa, konstrukcja, która generuje 15 koni mechanicznych, a dokładnie 14,5 konia mechanicznego, około 11 N momentu obrotowego, więc jak na Sowieckie piątkę bardzo przyzwoicie. Praktycznie maksymalne parametry, które są dopuszczone przez przepisy ruchu drogowego. Natomiast nie jest to silnik jota w jotę wyciągnięty z MTK i wsadzony. W sumie sama baza jest, ale dużo przy tym silniku się zmieniło. Przede wszystkim został tak osadzony w ramię, aby bardziej sprawdzał się do użytku terenowego, aby te elementy pewne nie kolidowały z tą jazdą offroadową. Czyli jeżeli chodzi o układ wydechowy, mimo tego, że jest to jakby bliźniacza konstrukcja z MTK-iem, wydech nie idzie dołem, nie idzie sobie pod spodu, tylko został wykręcony w bok, tak żeby zwiększyć prześwit. Podobnie, jeżeli chodzi o zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, został też on przeniesiony z dolnej części, tak jak zaumocowany jest w MTK-u, został przeniesiony tutaj wysoko, aby ten prześwit motocykla zwiększyć. Podobnie zwróćcie sobie uwagę, że ten silnik został osadzony w całkowicie nowej ramie, w ramie, która jest od dołu obudowana, dzięki czemu mamy lepszą ochronę tego silnika przed uderzeniami jakimś jakby dołem, kamienie w belki, jeżeli byśmy faktycznie w jakimś terenie troszkę cięższym tym motocyklem chcieli się poruszać, więc fajnie jest ochrona i mimo tej ochrony, mimo tej dolnej kołyskowej ramy mamy dalej 24 cm prześwitu pod motocyklem, więc jest spoko, całkiem przyjemnie i faktycznie tym motocyklem możemy sobie wjechać w jakąś tam polankę i trochę w tych krzakach sobie poskakać. Oczywiście dużo tu się dzieje przy tym silniku, ponieważ jest dużo elementów związanych z normą emisji spalin. Tutaj mamy te filterki oparów paliwa wydostających się ze zbiornika. Tutaj w górnej części mamy ten zawór VVA, czyli zawór, który mocniej otwiera zawór ssący przy większym obciążeniu silnika, co powoduje lepszy moment obrotowy tego silnika i lepszą pracę. To są wszystko konstrukcje, które są zaciągnięte z tego z silnika MT-125 i znane, lubiane, sprawdzone, bardzo, bardzo pewne. Oczywiście, jeżeli chodzi o silnik, niezawodny, trwały, no i też oczywiście bardzo, bardzo oszczędny. Producent, czyli Yamaha, informuje o tym, że spalanie jest na poziomie 2,3 litra. Przy 8-litrowym zbiorniku mówią nawet o jakichś 320 km zasięgu, więc jakby powiedzmy, że całkiem spoko. Zobaczymy, czy to się uda wykonać w praktyce. Co dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o konstrukcja widać, że wywodzi się z tej linii WR, z linii motocykli takich off-roadowych, czyli wysoki przedni błotnik, lampa, która jest takim trochę miksem klasyki
i nowoczesności. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj światło pozycyjne, żarówkowe, a światło mijania mamy LEDowe. Podwójny LED, który jest światłem drogowym oraz światłem mijania. Więc jest to, tak jak wspomniałem, taka trochę hybryda, połączenie nowoczesności i troszeczkę klasyki. Ładnie to wygląda to świeżo. Oczywiście tutaj te plastiki, jak w motocyklu crossowym, fajnie współgrają z całością motocykla. Te szerokie owiewki, które mają łapać strugę powietrza i dochładzać silnik, fajnie się wkomponowały w całą linię motocykla. I oczywiście przechodzą tak, aby motocykl był w miejscu nóg dość wąski. Dzięki temu mamy możliwość trzymania motocykla nogami i lepszą nad tym motocyklem kontrolę. Oczywiście tył wyciągnięty, ten wysoki błotnik, widać, to jest taki styl off-roadowy, natomiast tutaj jest tak jakby trochę wklejona tylna lampa. Co ciekawe, że tylna lampa, jeżeli ktoś ma wprawione oko, to zwróci uwagę, że tylna lampa jest z Yamahy Tenere 700. Jest to, można powiedzieć, lampa, która nawiązuje, jakby jest bezpośrednio z Tenery, więc jest to dość duża, ale też dość czytelna tylna lampa, która na pewno poprawia bezpieczeństwo. Oczywiście, jeżeli chodzi o na przykład kierunkowskazy żarówkowe, no dużo z Was powie, kurczę, no mamy 2025 rok, dlaczego nie LEDowe? No jakby z uwagi na niskie koszta jakby produkcji tego motocykla, a też oczywiście jakieś koszta utrzymania. Polecicie do lasu, kierunkowskaz połamiecie, no to oczywiście wymiana kierunkowskaza LEDowego jest znacznie droższa niż wymiana takiego małego plastikowego, czy ewentualnie wymiana samego klosza. Więc jest to w jakiś tam sposób zrozumiałe, ponieważ miał być to motocykl w miarę relatywnie tani. I w wielu punktach zauważamy tą niską cenę tego motocykla, jak na przykład w zawieszeniu. Jeżeli chodzi o zawieszenie, mimo tego, że jest to motocykl w jakiś sposób off-roadowy, w kategorii Adventure, w kategorii Dual, mamy tutaj zawieszenie klasyczne, nie ma tutaj upside downa, natomiast jest to zawieszenie Kayaba i zawieszenie bardzo dobre i do potrzeb tego motocykla w zupełności uważam wystarczające. Mamy tutaj skok 21 cm, jeżeli chodzi o średnicę goleni to jest 41 mm, więc jest całkiem spoko, natomiast bez regulacji. Co do tylnego zawieszenia, mamy tutaj amortyzator centralny, który ma regulację napięcia wstępnego sprężyny i oczywiście amor jest zamocowany na tym przegubie wahaczowym, na tym kiwaku, więc jest to też całkiem fajna konstrukcja. Jak na motocykl tani, zrobione jest to bardzo, bardzo poprawnie. Oczywiście stalowy wahacz dość długi, więc też ten skok zawieszenia będzie bardzo przyzwoity. No i taki set kół w stylu enduro, w stylu adventure, czyli 18 z tyłu i to jest 4,1 cala na 18. Oczywiście felga aluminiowa, szprychowana, dętkowa. I jeżeli chodzi o koło przednie, no to oczywiście też standardowo, jak to w motocyklach adventure, mamy tutaj 21 cali średnicy i również dętka. Słuchajcie, no i całkiem fajne opony, jak na motocykl, który jest produkowany w Indonezji. Motocykl, który ma być motocyklem w miarę tanim. Mamy tutaj Dunlopy D605, więc naprawdę całkiem spoko. Co do elektroniki tego motocykla, mamy tutaj ABS oraz mamy tutaj, uwaga, komunikację z telefonem komórkowym. Mamy ten moduł Bluetooth, który pozwala nam połączyć się z telefonem. Możemy wtedy widzieć połączenia przychodzące, wiadomości przychodzące oraz w aplikacji możemy sprawdzić, czy jakby interwał serwisowy, czy możemy sprawdzić sobie jakby poziom naładowania akumulatora. Tutaj mamy taki mikroschowek, zaraz Wam go zademonstruję i w tym miejscu mamy schowaną narzędziówkę, jakieś miejsce na tam dodatkowe rzeczy oraz właśnie ten moduł Wi-Fi nam się tutaj skrył. Więc jest to taka fajna rzecz, która może sprawdzić się w praktyce. I tutaj ciach wciskamy, zamykamy i siedzi. Co do elektroniki, to zwróćcie uwagę sobie na wyświetlacz. Wyświetlacz jest wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Jest wyświetlaczem prostym, wyświetlaczem, uwaga, teraz zrobimy oficjalne zdjęcie naklejki, pięknie. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nie ma tutaj wyświetlacza elektronicznego, natomiast wszystko to, co na takim wyświetlaczu jest potrzebne, możemy tutaj znaleźć, czyli informacja, na którym biegu jedziemy, prędkość, przebieg całkowity, mamy tutaj informacje o paliwie, obroty i co dalej, przebiegi dzienne,
przebieg, ile kilometrów zrobiliśmy na rezerwie, godzina, spalanie chwilowe i spalanie średnie. I właściwie to jest tyle. Oczywiście tutaj pojawi nam się w górnej części, zaraz Wam pokażę, ikonka aplikacji, czyli informacja, o, jest Hi Bro, przywitanie. Jest informacja o aplikacji, o teraz akurat się nie pojawiła, ale jest informacja, jeżeli połączycie się z telefonem, jaki jest poziom naładowania Waszej baterii i informacja o komunikacji z aplikacją. Więc wyświetlacz bardzo, bardzo prosty. Przełączniki również bez jakiegoś szału, też prostota, no i jakby to, co w tym motocyklu ma być. Co do wlewu paliwa, tutaj też proste rozwiązania, można powiedzieć w stylu motocykli enduro, czyli koreczek z paliwa sobie musimy odłożyć na dystrybutor podczas tankowania, nie ma zawiasu, z uwagi na to, że jednak tutaj jakby jest to zbiornik plastikowy. Słuchajcie, no idąc dalej do jakby parametrów tego motocykla. Mamy tutaj 138 kg wagi z motocyklem jakby z pełnym zbiornikiem paliwa gotowy do jazdy. Jeżeli chodzi o wysokość tego motocykla, słuchajcie, mimo tego, że tutaj jest kanapa na wysokości jakieś 86 cm, oczywiście pięta w górze, no ale słuchajcie, wąska kanapa, nie ma szeroko rozstawionych nóg, dzięki temu jest to bardzo przyzwoita wysokość. Tutaj przy moim 1,7 m, trochę ponad 1,70 m jest przyzwoicie, więc myślę, że spokojnie dla wszystkich użytkowników ten motocykl sprawdzi się fajnie. Oczywiście duży prześwit i takie miękkie zawieszenie powodują, że on też siada po prostu pod ciężarem użytkownika. Więc tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy w tym motocyklu mamy. Co hamulce, tarcza z przodu tam jakieś 267 mm. Tak naprawdę tyle. Zaciski z tyłu 220 i tak naprawdę tyle. Słuchajcie, motocykl w przedziale cenowym poniżej 20 000, więc tak naprawdę jeden z tańszych Japończyków i według mnie bardzo przyzwoity motocykl, który będzie się cechował na pewno niskim kosztem eksploatacji, bardzo dużą trwałością, no i to, co ma Yamaha, no takim fanem, przyjemnością z jazdy tym motocyklem pojedziemy sobie do lasu i myślę, że mimo tego, że prędkości maksymalne będą tutaj w granicach 100 km na godzinę, to ten motocykl swoim użytkownikom da naprawdę masę przyjemności z jazdy. Co do wersji kolorystycznych, mamy wersję w kolorze czarnym i klasycznie yamahowy kolor niebieski z tym ładnym napisem WR, więc klasycznie. Słuchajcie, tak naprawdę tutaj w temacie tego motocykla nie ma sensu więcej opowiadać. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla osób, które jakby są z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji. Bez subskrybowania nie ma gadania. Jak nie subskrybujecie, to przestaniemy nagrywać i się na Was obrazimy. Oczywiście żartujemy, nie poddajemy się, działamy dalej. Natomiast informacja dla osób, które zastanawiają się, ile ten motocykl udźwignie. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, 238 kg i na ten motocykl możemy zapakować 160 kg, czyli dwie osoby po 80 kg, tam trochę paliwa i tak dalej. I ten motocykl spokojnie sobie z takim ciężarem poradzi. To są oczywiście informacje homologacyjne, informacje o takim maksymalnym obciążeniu motocykla co do bezpieczeństwa. Myślę, że spokojnie możemy tutaj zapakować więcej, ale według homologacji 160 kg to jest ładowność tego motocykla. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy pod salonem Motor46 w Szczecinie. Mimo strasznie ciężkich warunków cały czas nagrywamy. Gdybyście chcieli taką maszynę sprawdzić w tym sezonie, zapraszamy do chłopaków. Na pewno handlowcy Was tutaj pokierują, udostępnią Wam sprzęt do jazd testowych. My na dzisiaj kończymy. Za tydzień sprawdzimy troszkę mocniejszy kaliber, czyli porównamy sobie motocykle jakby ze świata cross i ze świata enduro, czyli Yamaha WR 450 oraz Yamaha YZ 450F. Dziękujemy i do zobaczenia.